Obwodnica miasta Bolesławiec została wyłączona z użytkowania po zalaniu jednego z jej odcinków. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że trwałe zalanie, które szybko przekształciło się w rozlewisko, pojawiło się krótko po zakończeniu inwestycji i oddaniu drogi do użytku. Nowa trasa, budowana jako jedna z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w regionie, niemal od razu przestała spełniać swoją funkcję. W przeciwieństwie do typowych podtopień drogowych, które ustępują po kilku dniach od zakończenia opadów, w tym przypadku woda nie odpłynęła. Zalanie ma charakter trwały. Intensywne deszcze były jedynie czynnikiem, który ujawnił problem narastający przez lata. Chodzi o długotrwałe osiadanie terenu związane z dawną działalnością górniczą. Obszar, przez który przebiega obwodnica, znajduje się na terenach objętych szkodami górniczymi. Wieloletnia podziemna eksploatacja surowców doprowadziła do stopniowych deformacji powierzchni ziemi. W rejonie zalanego fragmentu powstało obniżenie terenu. Obecnie znajduje się ono poniżej poziomu otaczających gruntów oraz lokalnych wód gruntowych. Podczas intensywnych opadów woda spłynęła do najniżej położonego miejsca i zgromadziła się na jezdni. Po ustaniu deszczu nie nastąpił naturalny odpływ. Zmienione spadki terenu sprawiły, że droga znalazła się w trwałej nietce osiadania. Pełni ona dziś funkcję niekontrolowanego zbiornika wodnego. Specjaliści podkreślają, że obecna sytuacja jest bezpośrednio powiązana ze szkodami górniczymi, a nie wyłącznie z opadami atmosferycznymi. Osiadanie gruntu w rejonach poeksploatacyjnych to proces długotrwały. Może on postępować nawet wiele lat po zakończeniu wydobycia. Powstające w ten sposób niecki zmieniają naturalne kierunki spływu wód. Zaburzają też pracę systemów odwodnienia. W przypadku obwodnicy Bolesławca oznacza to trwałą zmianę ukształtowania terenu. Woda gromadzi się dokładnie tam, gdzie przebiega jezdnia. Z tego powodu zalany odcinek nie jest traktowany jako chwilowo podtopiony. Jest to infrastruktura posadowiona w obniżeniu terenu powstałym w wyniku działalności górniczej. Deformacje podłoża wpłynęły również na skuteczność odwodnienia drogi. Kanały i przepusty, projektowane dla pierwotnych warunków terenowych, utraciły odpowiednie spadki. To ograniczyło ich wydajność. Samo odpompowanie wody nie rozwiązuje problemu. Bez ingerencji inżynieryjnej woda będzie wracać do obniżonego fragmentu. Po zamknięciu trasy rozpoczęto pomiary geodezyjne i analizy geotechniczne. Mają one określić skalę osiadania gruntu oraz stabilność konstrukcji drogi. Wstępne ustalenia wskazują na trwałą zmianę rzeźby terenu. To wyklucza szybkie przywrócenie ruchu. Dla mieszkańców okolicznych osiedli i miejscowości nie jest to wyłącznie problem techniczny. Objazdy prowadzą przez miasto. Oznacza to większy ruch, hałas i korki w miejscach, które wcześniej były spokojne. Wielu mieszkańców mówi o znacznie wydłużonym czasie dojazdu do pracy i szkół. Wskazują także na utrudnienia w lokalnym transporcie. Często pojawia się również głos, że teren pracował od lat. Mniejsze podtopienia zdarzały się już wcześniej. Obecna sytuacja była więc, zdaniem części mieszkańców, tylko kwestią czasu. W rozmowach regularnie powraca temat pieniędzy. Budowa obwodnicy była finansowana między innymi ze środków Unii Europejskiej. Droga miała służyć regionowi przez wiele lat. Dziś wiele osób mówi o zmarnowanych funduszach publicznych. Pojawiają się pytania, dlaczego trasę poprowadzono przez obszar obciążony dawną eksploatacją górniczą. Pada też pytanie, czy przed rozpoczęciem inwestycji wykonano wystarczające analizy geologiczne. Mieszkańcy podkreślają, że chodzi o miliony złotych. Środki te miały poprawić komunikację. Tymczasem kluczowy odcinek drogi został trwale wyłączony z użytkowania. Zalana obwodnica stała się również miejscem przyciągającym ciekawskich.
Na miejsce regularnie przyjeżdżają osoby z okolicy i spoza miasta. Ludzie zatrzymują samochody przy barierkach, robią zdjęcia, nagrywają filmy. Rozlewisko na drodze budzi zdumienie. Stało się lokalnym punktem zainteresowania. Miejsce to zaczęło funkcjonować jak nieformalny punkt widokowy. Pojawiają się rodziny z dziećmi, rowerzyści i osoby spacerujące wzdłuż zamkniętego odcinka. Skala zalania robi wrażenie, szczególnie gdy porówna się obecny obraz z tym, jak wyglądała droga jeszcze niedawno. Dla części osób to po prostu ciekawostka, dla innych dowód na to, jak szybko duża inwestycja może stracić swoją wartość użytkową. Obecnie rozważane są różne warianty rozwiązania problemu. Mowa m.in. o podniesieniu niwelety drogi, wzmocnieniu podłoża, przebudowie odwodnienia lub wytyczeniu nowego przebiegu trasy. Każde z tych rozwiązań wymaga jednak czasu i znacznych nakładów finansowych. Ze względu na związek zdarzenia ze szkodami górniczymi analizowana jest także kwestia odpowiedzialności za powstałe deformacje. Samorząd zapowiada dalsze analizy i konsultacje z ekspertami, jednak na razie nie podano żadnych konkretnych terminów ani kosztorysów ewentualnych prac. Dla mieszkańców oznacza to kolejne tygodnie, a być może miesiące funkcjonowania w warunkach objazdów i ograniczonej dostępności tej części miasta. Na ten moment droga pozostaje zamknięta. Nie wskazano terminu ponownego otwarcia. Zalana obwodnica Bolesławca stała się przykładem długofalowych skutków eksploatacji górniczej. Pokazuje też problemy związane z planowaniem infrastruktury. To miejsce, które z ważnej arterii komunikacyjnej zmieniło się w trwałe rozlewisko.